Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie roczne w chińskim kalendarzu. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jakby się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym czasie. Na moim kanale są już czytania roczne, miesięczne, zimowe oraz na nowy rok numerologiczny. Koniecznie je sprawdźcie. Tutaj gdzieś na górze będą podlinkowane, ale w opisie pod filmem również znajdziecie te linki. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Psy, przejdźmy do czytania. No i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten rok. Przyznać się, kto jest psem albo kto ma psa. Ja bardzo bym chciał psa posiadać. Uwielbiam psy. Macie pazia buław w ogólnej energii, którego bardzo lubię w tej talii, bo jest taki radosny, zadowolony, beztroski i dobrze. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A pojawia się u Was 4 monet i tutaj jest albo jakaś stabilizacja zawodowo, finansowa, edukacyjna, że tak powiem, albo przede wszystkim w tym roku Was te tematy interesują, czyli właśnie sprawy zawodowe, sprawy związane z inwestycją pieniędzy, z tym, jak się Wam żyje, czy macie komfort życiowy, czy może chcecie zrobić remont mieszkania, znaleźć lepszy samochód itd., itd. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi 3 buław i to jest lekko sprzeczne, chociaż właściwie nie, bo wydaje mi się, że nie musicie wszystkiego zaczynać od nowa, żeby powiedzmy polepszyć swój stan życia. Czyli nie ma takiej potrzeby, że rzucam wszystko, jadę w Bieszczady, tylko bardziej pracuję nad tym, co mam tu i teraz. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako as mieczy, który też jest moim ulubionym, jeśli chodzi o asy. No wiadomo, że każdy as mówi o nowym początku, a miecze to jest taki rozum, to jest taka nauka, to znaczy nauka, takie rozumowe myślenie, dyplomacja. Ta karta jest związana bardziej z takim zaufaniu nauce i rozumowi, aniżeli rzeczywiście emocjom i uczuciom. Czytania na miłość na nowy rok są na moim kanale. Sprawdzajcie, jeśli chcecie czegoś się więcej dowiedzieć o miłości. Rada dla Was. W Radzie jest z kolei 5 mieczy i tu jest powiedziane, żeby rezygnować z pewnych decyzji, z podjęcia pewnych decyzji czy zmian, których nie jesteście pewni na 100%, bo tutaj nad czymś da się jeszcze pracować, coś jeszcze można uratować, ale to też tak brzmi, słuchajcie, bardzo górnolotnie. Nie każdy ma, słuchajcie, powiedzmy problemy w relacji, czy jakieś tutaj zawodowe, ogromne, ale tu jest powiedziane, żeby popracować nad tym, co już macie, bo z tego da się wykrzesać więcej. Czego nie robić, czego unikać? Unikać karty cesarzowej i tutaj też jest powiedziane, żeby nie ulegać wpływom matki, ojca, dziadka, babci, takich wiecie, osób, które są autorytetami dla Was w życiu. Pamiętajcie, żeby też swój autorytet trochę wzmocnić, a z przełożenia karta siły i to bardzo dobrze, bo tak, zaraz powiem dlaczego. Ale tak, co tutaj przede wszystkim się pojawiło? Miecze, czyli rozum, ale też widzę trochę zaangażowania, motywacji do tego, aby właśnie polepszać jakość swojego życia. I tak jak mówiłem wcześniej, tutaj przede wszystkim remonty, czy dokształcanie się,
czy zmiana na przykład auta Was interesuje po to, żeby Wam się trochę żyło lepiej. A z przełożenia macie kartę siły, mocy. Ta karta jest związana z honorem i z taką celowością. I ja myślę, że tą moc i pewność siebie w tym roku, może nawet nie to, że otrzymacie, ale osiągniecie, dlatego że wyjdziecie z założenia, że jakieś Wasze cele, które do tej pory były przez Was tutaj ważne, zostały zrealizowane. Tu jest też takie zaufanie na takiej zasadzie, że jak ja czegoś chcę, to mogę to zrobić. Po prostu. I tak jakby nie szukacie pewności siebie na zewnątrz, czyli na przykład potwierdzenia od innych, że jesteście piękni, zdolni i tak dalej, tylko bardziej tutaj swoimi czynami udowadniacie sobie, że ta pewność siebie u Was jest. Czy w ogóle ją wzmacniacie tymi czynami. A w ogólnej energii jest paź buław. Piękny paź buław, który w tej talii mówi o radości, zadowoleniu i takim beztroskim rozkokoszeniu się w tym, co jest dla Was najważniejsze i w tym, co Wam daje przyjemność. Czyli ten rok nie będzie tylko i wyłącznie taki bardzo poważny i skupiony na pracy i po prostu, remoncie, który trwa cały rok, tylko po prostu umiecie celebrować małe przyjemności i szczerze myślę, że bardzo dużo Wam w życiu nie potrzeba. Tutaj też w ogóle widzę, dopiero teraz to zauważyłem, że macie dużo trygonu ognia. A trygon ognia to jest związany z baranem, lwem lub strzelcem. Ciekawe, czy Wam to coś mówi. Też bym powiedział, że w tym roku przychodzi do Was propozycja zmiany zawodowej lub miejsca zamieszkania. Ale to taka bardzo, taka duża, na zasadzie wyjazd do innego miasta, kraju i tak dalej. Przychodzi do Was 4 monet i 4 monet przedstawia kogoś, kto jest przede wszystkim skupiony właśnie na swoich dobrach, na gromadzeniu tych dóbr, czy powiedzmy pieniędzy, nieruchomości i ta osoba, że tak powiem, ich pilnuje i co? Tutaj się zaplątałem trochę, ale o co mi chodzi? Że jeśli rzeczywiście jest propozycja zmiany zawodowej czy przeprowadzki taka naprawdę skrajna, typu wyjazd za granicę czy do innego miasta, raczej wychodzicie z założenia, że jest mi dobrze tu, gdzie jestem, nie muszę zmieniać, nie chcę. Nawet jeśli wszyscy inni Wam mówią, fajna fucha, spróbuj, taka okazja się nie powtórzy. Ufacie sobie. Ale też ta 4 monet pokazuje, że w tym roku przynajmniej, właśnie nie potrzebujecie wielkich zmian, żeby czuć się w swoim życiu dobrze. Czasami tak jest, że po prostu zmieniamy często mieszkania, kolor włosów, ubrania, czy styl, czy partnerów nawet, tylko dlatego, żeby zamaskować coś, przed czym uciekamy. A tutaj nie ma ucieczki. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi 3 buław i to jest karta bramy, więc tak jak mówiłem wcześniej, nie ma jakiejś wielkiej zmiany. Tutaj jest tylko i wyłącznie rozwój i praca nad tym, co już macie. I to jest bardzo dobre. Tak myślę. Też dla osób, które na przykład poszukiwały jakiegoś swojego celu w życiu czy hobby, to tutaj sięgacie do przeszłości i przypominacie sobie coś, co kiedyś lubiliście robić i dokładnie właśnie to odświeżacie. Czyli komuś się przypomni, że kiedyś lubił nurkować albo, rysować czy pisać. Do tego wracacie, w tym roku poświęcacie się właśnie temu. Nawet jeśli oczywiście, jeszcze to nie jest Waszym głównym źródłem zarobków. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako as mieczy. I bardzo dobrze, bo as mieczy kojarzy mi się z taką jasnością i czystością umysłu. I tutaj nie ma takiego właśnie pod wpływem emocji, pod wpływem serca, czy pod wpływem nacisku innych, ryzykowania i podejmowania decyzji, tak wiecie, po prostu na pstryknięcie palcem. Tutaj jest właśnie chłodna kalkulacja i zanim cokolwiek zmienicie, zanim w cokolwiek zainwestujecie, to tutaj najpierw zastanawiacie się, czy jest to Wam rzeczywiście potrzebne. Też, co jest ważne, jeśli chodzi o sprawy sądowe, to tutaj widzę nowy początek związany z zakończeniem spraw sądowych.
tutaj widzę jakąś radość, ale też, słuchajcie, widzę stabilizację, czyli coś uda Wam się przy sobie utrzymać. Czy alimenty, pieniądze, nieruchomości, może jakiś spadek Wam się należy, więc w sądzie warto walczyć. Momento. I teraz tak, w Radzie jest piątka mieczy. Tutaj jest powiedziane, żeby, słuchajcie, nie żałować i inaczej, może nie to, że nie żałować odrzucania jakiejś propozycji, tylko jeśli już, powiedzmy, czegoś nie jesteście pewni i nie przyjmiecie tego do swojego życia, czy nie wprowadzicie tych zmian do swojego życia, to nie myśleć sobie, że już nigdy więcej nie będzie takiej podobnej propozycji lub szansy do rozwoju, w swoim życiu. Absolutnie nie. To nie jest tak, że macie tylko i wyłącznie jeden moment, który już nigdy Wam się nie przydarzy. Macie też wpływ na to, co się dzieje dookoła Was, więc nawet jeśli w tym roku nie będzie przeprowadzki za granicę, to może będzie za 2 lata lub za 5. Na tej zasadzie. Ja mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I tu jest też powiedziane, że jeśli chcecie wprowadzać duże zmiany do swojego życia, to w tym roku trzeba się jeszcze do nich po prostu przygotować. Nazbierać więcej pieniędzy, więcej środków, więcej znajomości, czy więcej wiedzy po prostu osiągnąć, bo to nie jest dobry czas na duże życiowe zmiany. A czego nie robić, czego unikać? Jest to karta cesarzowej. I powiedziałbym tak. Po pierwsze, unikać podejmowania wyborów pod właśnie naciskiem autorytetów, pod wpływem nacisku osób, które lubią rządzić, albo myślą właśnie, że są autorytetami. Tutaj jeśli chodzi o osoby, które Was otaczają, to może być ktoś, kto rzeczywiście jest apodyktyczny i chce, żeby było po jego lub jej, bardziej jej myśli. Nie ulegać temu. Żyjcie tak, jak chcecie. Też jest powiedziane, że nie jest to złym pomysłem, aby powiększyć rodzinę o psa, o dziecko. Tak, do tego psa nawiązałem, bo tutaj właśnie robimy czytanie dla psów, ale jeśli ktoś nie jest gotowy na dziecko, to może dobrym początkiem będzie właśnie pies, ale w każdym razie nie unikać tego, nie unikać odpowiedzialności, tylko próbować. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego czasu. Na moim kanale są czytania miesięczne, roczne, zimowe, na nowy rok numerologiczny. Tutaj jak gdzieś wszystkie podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarza i kciuków w górze, dlatego że pomoże mi to w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.